potrzebuję waszej pomocy, żeby porozmawiać z tym trupem. Co? No właśnie, ma nóż, albo sztylet, albo maczetę, Wow. albo Dobrze. bagnet. Dobrze. Spojrzał się w twoim kierunku. Wyciągnął nóż. Trzecie, wale z kopa. Naprawdę, no wale z kopa w drzwi, no. Przepraszam bardzo, jestem z inspekcji pracy, mam prawo tu być. Nie, w sensie, żeby cię ktoś nie zabił. A. Rozumiem. No tak, zawsze jest takie ryzyko. No dobrze. Podziękował. Do widzenia. Do zobaczenia jutro. Wyszedł? I wyszedł, tak. Tańczymy. Ja wychodzę. Właśnie naucz mnie tańczyć. Nie mam nastroju. Mogę smętnie coś poprzygrywać. W ogóle to moglibyśmy mu tego syna wrócić. Poranek zbudził Najlepiej jak się was, okaże, to karczmarz zabija. ruch na statku, gdzie Szkutnik ze swoimi pomocnikami oceniają straty razem z Luciem. Wy zebraliście się, żeby... Na śniadanie. No tak, zjedliście już śniadanie i zebraliście się, żeby... A co mieli ciekawego? No czy nie musi być Co tego miał- mięsa, a co miał ciekawego? znalazł rzeczy? Jakieś tam owoce, warzywa. A w tawernie chcecie zjeść śniadanie? Nie. No, Mhm. a na statku jest coś dobrego? To na statku może być. Nie. A Worian już je. tak, smacznego wora. W karczmie była jajecznica dzisiaj rano O, ze świeżym chlebem. Także coś innego niż gulasz. Stara. No nie miał za bardzo pola do popisu, bo poszedł o poranku, tylko po zakupy. Czy tylko jajka mieli? No a tak na szybko to tak. To zjadłem chleb. Po śniadaniu ruszyliście, żeby zobaczyć to miejsce zbrodni, tak? Z tego co rozumiem, taki był wasz plan? Czy Tak, czy zmieniliście taki zdanie? był nasz plan. Uliczka jakby nie szczególnie przypominająca poprzednie, którym szliście, bo jest jakby niewybrukowana, więc na ziemi jest błoto, niedawno padało. Co zdarzyło się tutaj, powiedział. Szliście do tego miejsca jakieś 15 minut. Daphne zaczęła się rozglądać po okolicy. Stali. wyciągam binokl. Obawiam się, że... Mhm. Ja bardzo często, jak do urzędu wchodziłem, to z binoklem przecież. Binokl i badam teren. W porządku. No, słucham cię. Mistrzu, bo Daphnis pamięta, że paru jej znajomych, zwanych przez moją drużynę żulami, a będących moimi drugimi znajomymi z Waterdeep i różnych kanałów waterdeepskich, to też zginęło i były tam tajemnicze śmierci. I pytałam Luciena o to, ale powiedz mi i tych ludzi, no żebraków też pytałam, i mieszkających w kanałach, bezdomnych itp. I czy te śmierci tutaj, które były, o których opowiadał nam Szkutnik, przypominają mi tamte z Waterdeep? W Waterdeep śmierci wyglądały jak jakaś zaraza, a tutaj zabijał ludzi nożownik. Także są to zupełnie niepowiązane sprawy. Minął ponad tydzień od tego, jak schwytano mojego syna, więc nie wiem, czy cokolwiek tu znajdziecie. No ja i tak bym chciał przejrzeć ze swojego takiego łotrowskiego doświadczenia, na przykład gdybym był mordercą i miałbym zabić w tym miejscu, to gdzie bym się przyczaił, czekając na ofiarę? Dobrze, rzućcie sobie, ci, którzy chcą coś wywnioskować, rzućcie sobie investigation i powiedzcie mi. Ja bym chciał jeszcze potem, jak wiesz, popatrzę, to chciałbym pukać do drzwi, które tutaj są w koło, o ile są.
Może któreś z okien wchodziło na ten. A ja bym chciała zapytać Straży Miejskiej albo dowiedzieć się, Wejdź. gdzie są zwłoki, czy ten ostatni jest już pochowany, czy będzie można go obejrzeć i w jaki sposób. Lucien z nami jest? Luciana nie ma, został na statku, żeby tam To- pomagać z inwentaryzacji uszkodzeń. Gdzie jest ta ostatnia ofiara? Trup. Prawdopodobnie w kostnicy. Trzeba się dostać do kostnicy. Ale Dobrze, potrzebuję tu w tym waszej pomocy. Nie żeby się dostać. Potrzebuję waszej pomocy, żeby porozmawiać z tym trupem. Co? Jak z trupem? Trupy nie gadają. Co to jest kostnica? Miejsce do trzymania kości. Czasem gadają. Do mnie gadają. No dobrze, ja ci mogę w tym pomóc, tylko no... To musimy, myślę, wrócić na statek, Mhm. jak już zrobisz to, co chcesz zrobić. Czy ja ci mogę jakoś pomóc? Pukaj do drzwi, pytaj, czy coś widzieli. To w takim razie... Okej. Koncentruję się i myślę, że... Myślę, że jak pójdę z tobą, to ci ludzie będą chętniej mówić. I w guidance na niego. Dobrze. Zacznijcie, jeżeli najpierw robicie investigation, czy najpierw robicie czy przeczesywanie okolicy, czy najpierw rozmawiacie z ludźmi? To najpierw investigation i on ma guidance. Dobrze. Ja miałem 14 i chciałem sobie po prostu spojrzeć na to miejsca, które ewentualnie się nadają na zasadzkę. Jeżeli znajdę takie miejsce, to w tym miejscu, w którym mógłby się czaić potencjalny morderca, poszukać ewentualnie śladów. Dobrze. Ja mam 11. Ja mam 15, rozglądam się po oknach, po dachach, gdzie ewentualnie jakieś... Owi coś próbuje, czy... Ja nie, to chyba nie za bardzo wiem O, nie wiesz o co chodzi. Dobra. Może jakieś Znaczy, Owi nie wie. ślady na ziemi, pewnie już zostały sprzątnięte, Jest tak. ale może Mm. kiedyś widziałam detektywa i on tak robił, tak Chyba się filmowcy. przyglądał. Powiem Ja tak się też bo- przyglądam. Dobrze, tak to już... właśnie na ziemi, na parapetach, w oknach. Dobrze. Anyway. Nie wiem, może jakieś czary były chyba były jakieś czary. Obejrzeliście tą okolicę dosyć dokładnie. 15. I problem polega na tym, że minął tydzień, Mhm. więc jakby znalezienie konkretnych śladów jest już niemożliwe po tym czasie. Możecie mieć przypuszczalny jakby przebieg zdarzeń. Miejsca na ukrycie oczywiście są. Można się ukryć w drzwiach jakichś głębszych, tak? Nawet jeżeli są zabite, to jeżeli było ciemno, to można było bez problemu się ukryć. Można było się ukryć za rogiem tutaj, więc jakby miejsc do ukrycia było nawet kilka. Szkutnik, czyli ojciec oskarżonego i powieszonego nie wie jak przebiegło zdarzenie, więc to jakby samo obejrzenie miejsca zbrodni po tygodniu nic wam nie Mhm. pomogło. Nic nie znaleźliśmy Mhm. na Nie ziemi. znaleźliście. Ale chcę Zaraz. zapukać, nie? Tylko to mi się nie zgadza. Aha, dobra, już mi się zgadza, przepraszam. Już doczytałem. Chcecie popytać Tak. ludzi. Ale dlaczego sprawdzamy miejsce przedostatniej zbrodni? Ostatni. Przedostatni. Przedostatnią. Przedostatnią. A potem pójdziemy na ostatnią. A. Się pomyliły miejsca Tam zbrodni. trop będzie świeższy. Tak. Kiedy zginął tam ten następny, ostatni? Wczoraj rano. Wczoraj rano. No, No to No. tak, będziemy też. no, Pójdziemy. no. Tu nikt nie będzie nic z tego. Nikt nie otwiera. Drugie. Puk, puk. Bum, bum, bum. Do drzwi. Nikt nie otwiera. Trzecie. Wale z kopa. Naprawdę, no wale z kopa w drzwi, no. Ale chce Ziemniaki. się wyważyć? Nie, chcę tak zapukać dość A, głośno. okej. Cisza. To może teraz ja spróbuję. Dobrze. Delikatnie pukam. Możesz rzucić za percepcję. Też. 7. Guidance?
Nie. Gafnis? Nie, dziękuję. Mhm. Wy obserwujecie coś? Myślałem, że do nich tylko mówisz. Nie, znaczy no do nich było pukali, ale wy jeżeli jesteście w tej ulicy, to też możecie sobie rzucić na percepcję. Czy te ofiary coś 21. Dobrze. To jakby wy nie, ale ty zauważyłeś tak jakby Widziałeś się? Nie, jeszcze nic. lekko po Nikt nie otwiera. firanku ktoś wyjrzał, no ale widzisz takiego wielkiego Goliata w drzwiach jak wali, albo kopie w drzwi. Firanki tak... Ludzie się po prostu pochowali, nie? Całkowicie I nikt nie zrozumiałe. wychodzi. Mówię, ja w takim razie podchodzę do Woriana i mówię, Ale obok ma fauna. Tak. To Jeszcze nie widać lepiej. przez tego wielkiego Goliata. te... Ale mam Płytówkę. binokl wokół. Płytówka, Goliat Mam binokl. z wielkim mieczem i binokl. Co chodzi? No, No tak. badam, że tak. O matko. Worian, Jak budzi zaufanie. takie miejsca wymagają odrobinę więcej subtelności. Wychowałem się w podobnym miejscu i wiem, że ci ludzie nie chcą się narazić. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy z nimi porozmawiać, to trzeba to zrobić w taki sposób, żeby oni czuli się komfortowo i wiedzieli, że na nikogo nie donoszą, bo w takim miejscu, jeżeli sypiesz, to jesteś pierwszy do odstrzału. Myślałem, że tytoń fejkowy. Znaczy- i Co wino będzie wystarczające, żeby nam coś Czy- powiedzieli. Trzeba wziąć flaszkę, No. ciacho i... I już. To A nie może jest się zapowiedzieć sąsiedzka wcześniej. pogawędka. Tak, wysłać posłańca. Ale jest nie sprawa zapowiedział, morderstwa. Wizytę składać. Posłuchajcie, pójdę się. Idźcie może tam, gdzie macie iść, a ja poczekam trochę. Poczekam, aż może ktoś będzie się kręcił po okolicy i wtedy taką osobę zagadam. To idźmy, chodźmy tam, gdzie zostało To popełnione najnowszego to- zbrodni. Znaczy, ja idę z nimi, ale Tylko. chciałbym zadeklarować, że jeżeli na przykład zauważę jakąś osobę w okolicy miejsca zbrodni, tego już na przykład następnego, bo tutaj zakładam, że jesteśmy spaleni. Ja nie rozumiem, to ty zostajesz i czekasz na ludzi? Nie, czy ja idziesz? jednak pójdę z wami, A. bo uważam, że to miejsce już narobiliśmy tu tyle rabanu, że raczej nikt nie będzie chciał z nami gadać, ale chciałbym pójść na to, na przykład na to miejsce następne i może tam oczywiście zwrócę wam uwagę, że żebyście tym razem zachowywali się trochę subtelniej, a ja spróbuję może pogadać z okolicznymi mieszkańcami. Ale ty nie masz aparycji, która budzi zaufanie. Mhm. W tej okolicy wyglądam na najbardziej zaufaną osobę. No największego zbója wyglądasz. Ja Tutaj- bym się ciebie bała. Oczywiście, wyślijmy małego. A jak go ukatrupio? Mogę powiedzieć, że skupiłem. To, ale to czemu mieliby ci coś mówić? Zgubiłem się. Zgubiłem się, widzieliście morderstwo. No dobra, no. Mojego tatę, on biega z nożem i zabija ludzi. Nice try, Sauron. No dobra, no to chodźmy na drugie miejsce zbrodni. Przeszliście przez zdezolowane miasteczko na drugą stronę, do innej dzielnicy chyba. Nie rozpoznajecie za bardzo dzielnic, jesteście tutaj pierwszy raz, ale wszystkie wyglądają tak samo podniszczone. Tutaj jedno, co przykuło waszą uwagę, z niektórych kominów bije taki ciemny dym, jakby dużo ciemniejszy niż w poprzedniej części. Aż gryzący w gardła. Trochę Węglowy. taki Bez że taniego węgla. trochę taki smogarz na ulicach się tworzy i od tego. Słyszałem, że władca tej wyspy powiedział, że można palić wszystko. Wszystkim. Rozumiem, że segregują śmieci na tej wyspie. Taki gnom. Tak, na te do spalenia teraz i później. I w nocy. Proszę, aby sesja była apolityczna. No dobrze. Znaleźliście miejsce, które zostało wygrodzone takimi drewnianymi jakby zaporami, Mhm. które łatwo przejść, ale jakby Przewalam te. oznaczone straż miejska. Przeszedłeś przestawiając jedną, nie ma strażników, więc Ale tu wiedzą, że to my. To się wykupimy, nie? Bo to plus jedna nas wykupi, a jak nie? Ale czemu nie? Bo wtedy cała kasa byłaby dla niego. Ale ty zostałabyś z nami. To by była dla niego największa strata. Dokładnie. Tak. Stanów.
No. Uff. Będzie dobrze, będzie dobrze. Prowadzimy, jesteśmy detektywami z Waterdeepu. Podeszliście do miejsca i faktycznie tutaj wygląda na to, że jest zabójstwo zostało dokonane na wybrukowanym elemencie i zostało zaznaczone kredą miejsce, gdzie było znalezione ciało. Są jeszcze takie zaschnięte już plamy krwi, więc faktycznie jest coś, na czym można oprzeć jakieś przeszukiwanie. Takie poszukiwanie. obrysowane ciało takie, Tak, kredą, no. jak z Noir powieści. Tak jest. No dobrze, to co? To ja bym chciał... Chyba ktoś tutaj czytał jakieś powieści detektywistyczne o detektywach z Waterdeep, że uciekł się do takich technik. Robię to samo co wcześniej. Proszę, tak. Ja też. Przetrwanie, poproszę was. A ja Investigation przetrwanie? najpierw, a potem przetrwanie. A ja bym chciał na początek znowu wypowiedzieć słowa, rzucić na siebie zaklęcie. Zwiększenia ability wisdom, Mhm. a potem chciałbym się zamienić w sokowca. Nie Dobrze. wiem, W posokowca posokowca. taki pies. Dobrze, okej. I w porządku. A ja Okej, złapać trop. właśnie się Mhm. potknęłam o posokowca. Masz punkt inspiracji, podoba mi się to. Zapraszam. Dobrze, 15 inwestygacja dobrze. i 9 Jeszcze. przetrwanie. Nogą. Dobra. Czekam na pozostałe wyniki, żebym mógł A. powiedzieć, co kto wie. Przetrwanie. Przetrwanie Ja najpierw 8. investigation, czy ja coś innego rzucam? Najpierw investigation, potem przetrwanie. 10 i 8, czyli kijowo. Ty masz advantage jako oparte na węchu, jako pies Ja wyspecjalizowany i tak w mam machaniu. też. I tak masz advantage. Porzuciłem sobie. A, muszę okej. zostać. Triple advantage. Źle to przemyślałem. Dobra. Investigation 9. Survival, tak? Mhm. Dajcie dwa. Chciałam powiedzieć, że... bo nikt mnie nie pyta chyba. Więc... O co? No, moje rzuty. No nie, no czekaj, aż podasz. No, muszę się każdego indywidualnie zapytać. Właśnie, czekasz na specjalne zaproszenie? No to Natasza! Natasza, jaki Co rzuciła? investigation? To się potknęłam o psa i... Rozumiem. Ale na drugim rzucie Survival? mam 24, gdyż, Wow. albowiem mam jeszcze mój fokus Dobrze. liczny. Jedyna osoba, która miała sensowne investigation, było, przepraszam, ile ty miałeś? 10. Dobra. Mam 15. Wow. Potknęłam O, się no, o psa jeden. i ta strzała z kuszy przeleciała mi nad Florian, głową. zauważyłeś jakby, jak mniej więcej przebiegło to zabójstwo. Osoba, która dokonała zabójstwa, szła przez jakiś kawałek, to widać po śladach, za celem, a potem go dźgnęła. Mhm. Ta osoba padła wielokrotnie, jeszcze leżąc dźgnęła go kilka razy, bo widzisz takie przebicia na wylot od sztyletu. I potem pozostawiła ciało i odeszła. Widzisz pierwsze kilka kroków, a potem był ten test Na survival. na survival, żeby tropić dalej. Więc tego nie wiesz. Natomiast Mhm. Daphnis i pies, Posukowiec. ty wyłapałeś węch. Wyłapałeś węch takiej ryby albo czegoś, jakiegoś stworzenia wodnego i który nie pasował jakby do tego miejsca całkowicie, ale był bardzo intensywny w miejscu tego zabójstwa i potem, kiedy Worian dedukował, gdzie ruszyły ślady, wskazał ten kierunek i ty dalej czujesz ten jakby ślad. A ty natomiast widzisz jakby bardzo delikatne, ale ślady, które były w miejscu zabłoconym, zostały pozostawione i prowadzą w kierunku gdzieś kierunku portu. Czujesz silny trop, ty też w miarę widzisz te ślady, więc możecie tym tropem pójść. To jest na pewno coś, wydaje wam się, czego przeciętny strażnik miejski Tam nawet- nie zauważy. Idziemy. Tak, Dobry, widziałem, że psy tak robiły. dobry pies. Nie mam pojęcia czemu. Dobry Obi, idziemy. Jak byliśmy w Waterdeep i szukaliśmy René, to ta pani z tych szarych dłoni, białych, Szarych dłoni, no. szarych dłoni, to mówiła, że kluczowy jest czas i myślę, że teraz też kluczowy jest czas. Ruszyliście tropem. Daphnis oraz Ovi w postaci psa.
ruszyli tropem, który został znaleziony. I mniej więcej po 10 minutach, to nie jest duża miejscowość, trop doprowadził was do części portu, która jest wygrodzona murem, nie jakimś wysokim, takim około 2-metrowym, ale ewidentnie trop i ten zapach ryby takiej, czy stworzenia, bo to nawet nie jest ryba, tylko jakieś stworzenie morskie, takie bardzo specyficzne. Nie potrafisz powiedzieć jakie, ale, Nie wąchałem. ale tak, ale rozpoznasz, kiedy powąchasz. Prowadzi do wrót czegoś, co wygląda jak duży magazyn, otoczony murem, tuż przy porcie. Tak jakby miejsce przeładunkowe dla indywidualnego magazynu w porcie. Właśnie. Tutaj? Bo Owi mówi, że tutaj i ślady też prowadzą. No właśnie, tutaj. A wy coś znaleźliście? Nie, no ja nic nie znalazłem wcześniej. Nie więc- wiemy, kogo się możemy tam spodziewać. Możemy się tak. spodziewać Nożownika. wszystkiego. Nożownika. Mhm. Jak wygląda okolica teraz? Czy to jest gdzieś przy statku, czy to gdzieś jest jakiś zaułek w porcie? Nie, bo tutaj linia portowa tak jakby jest bardzo duża. Tak jakby port wchodzi do wnętrza miasta i jakby tam ta linia wychodzi w kilku kierunkach. Także ilość takich miejsc odgrodzonych, które są jakby prywatnymi przystaniami, jest więcej. I to jest jeden z takich fragmentów portu, który jest dostępny tylko dla kogoś, kto wykupił sobie ten dostęp, tak? Jest duży mur, po drugiej stronie za tym murem magazyn, słyszycie tam jakieś głosy prac i widzicie mały statek transportowy przycumowany jakby od strony tutaj. I te ślady prowadzą do wejścia do tego magazynu. małego portu, tak? Do tego otoczonego murem magazynu. Tam słychać ruch, tak? I tam za tym murem słychać ruch. Mówię, jeśli w tym miejscu jest przystań, to na pewno prowadzą jakieś księgi dotyczące tego, kto się tam znajduje, kto się rozładowuje, kto się rozładowuje. Nikt się tu nie rozładowuje, to jest martwe miasto. Ale tam słychać jakieś dźwięki. Jeżeli ktokolwiek tam jest i jest w tych księgach, na przykład może można powiązać momenty, w których są te morderstwa, na przykład z jakimś, z czymś, co jest w tych księgach, na przykład może jakiś Że konkretny akurat jakiś statek zabijał. przypływał, tak, albo Tak. przypływał, albo odpływał. Dobrze, ale czy Hmm? wiemy... Myślę, że wejdźmy tam i zobaczmy. Poczekaj. A Owi... Przepraszam. Nie działajmy pochopnie. Nie mogę powiedzieć, że ja tu... Ja też tak, wow! A Owi wyniucha. Dobrze, okej. Czyli Owi wyniucha, a gdyby nie wyniuchał, to musimy ustalić, kiedy te Tak. morderstwa miały miejsce. I wiecie, bo pamiętajmy, że ten morderca cały czas gdzieś tu nóż. I To może być ma- pracownik jednego z tych No statków. właśnie, ma nóż, albo sztylet, albo maczetę, Wow! albo Dobrze. bagnet. Dobrze. Albo, miecz jakiś. Dobrze. I jeszcze... Może być ich więcej. Jeszcze lepiej. A wiecie, bo mi jeszcze przyszło do głowy, że może to jest jakiś... Jak pamiętacie, w Waterdeep spotkaliśmy kult Asmodeusza, a może tutaj też jest jakiś kult, może jest ich więcej, może ten syn Dobrze. Sputnika był rzeczywiście winny, bo może tych morderców jest po prostu... A możemy tak gdybać, albo po prostu wejść do środka. Tak. Tak na pałę? Tak po prostu. Bra! I kopytka! Daphne stuknęła kopytkiem w bramę drewnianą. Pong. No to tyle, bo Daphne nie jest za silna. No ja bym chciał, wiesz, siłą. A nie da się Wyważyć? otworzyć. To znaczy Lampą? chciałbym najpierw sprawdzić, czy są otwarte. Liczyłam na to, że się tak wiesz, jak w salonie otworzą. Nie otworzyły się w ten No sposób. okej, no to wyważyć. Są zamknięte. Możesz oczywiście wyważyć, próbować znaczy, więc test siły na wyważanie. A nie da się zapukać. A. Chciałem zapytać. Zapukałem. W swoim wyjątkowym stylu. Worian, ale pukasz czy wyważysz, bo już nie zrozumiałem. Zapukałem głośno. Próbował wyważyć, ale Worian tak się
rozbieg 12. uderzył. No. Zamknąłem. Jednak wrota są dosyć ciężkie, więc stwierdzisz, że pukanie może będzie lepsze. Po chwili ktoś podszedł i otworzyły się drzwi. Aha. Widzisz mężczyzna, człowiek, taki około 30 może paru lat, taki zmęczona twarz, jakby w roboczych ubraniach, takich zwykłych. Słucham? Dzień dobry, inspekcja Pachnie. pracy. Musimy wejść. Patrzysz się na twoją zbroję płytową. Musimy wejść. Rzuć sobie na przekonywanie z disadvantage. No, Czym jest Bo nie jesteś inspekcją pracy ewidentnie. no. Zakapturzony koleś, faun, Goliat i pies. Inspekcja pracy. Żartujemy, chcemy urządzić imprezę i potrzebujemy kupić rybę. Powiedziano nam, że u was w magazynie dostaniemy jej najwięcej Może być w deception. hurtowych No ilościach. to ja mam na Deception Advantage, O. więc rzuciłem za pierwszym razem 18. Kurde, i uwierzyli. To ja cofam. W sumie 18? I co tam miało być? Perswazja? Nie, no, Deception. deception. A, Jezus. Deception. To nie, to 18. 18, okej. To było No tak więc Głupie, chcemy że aż uwierzył. zrobić imprezę, tak naprawdę. Potrzebujemy ryby. Podobno Nie. u was jest najlepsza. My nie sprzedajemy ryby, a wy nie jesteście z inspekcji pracy. Nie jesteśmy, żartowałem, haha. Aha. Tam radę się wcisnąć? A ja tak. O, A co sprzedajecie? No tak, to jest. Rozglądam się, co oni tam sprzedają. Trzymajcie swojego psa! No, O, już poleciał, poleciał. To jest niebezpieczne! pójdę za nim. Boże, niebezpiecznie. Chwila! O Jezu, gadana Przeciwsądzę. Słyszeliście on tak, ale nie możecie tak wchodzić sobie tutaj. pobiegł. Widzicie, że coś robotnicy rozładowują ten mały statek, jakieś niosą skrzynię do magazynu, popatrzyli się po was i tak wzruszyli ramionami, a ten pies, gdzie biegniesz pies? A, po tropie. A, po tropie. Czy dostrzegam nazwę tego statku, który jest teraz ładowany? Śledzik. Tak, dostrzegasz. Jak się nazywa? Srebrzysta strzała. Błagam. Dobra, czyli to nie jest ważna nazwa w takim razie. A co, niszczyciel świata miał się nazywać? No. Powiedziałbym wtedy wow. No dobra, widzimy co tam jest w tych skrzyniach? Teraz tak, w skrzyniach nie widzicie co jest. Na niektórych skrzyniach zauważacie jak przychodzą, że jest napis ostrożnie. Ty biegniesz za tropem, to za chwilę, bo jakby tylko opiszę co jest. Kiedy jesteście tutaj w środku Boże, na kino. takim dziedzińcu, to widzicie, że przy magazynie jest jakby może na jakichś rolkach, czy w jakiś sposób przetransportowany do środka za magazynem stojący statek, który jest jakby na lądzie umiejscowiony. Czyli taki dok jakby? No słuchaj. Taki suchy dok jakby, no. Nie jest jakichś dużych rozmiarów ten statek, ale do niego wejście jest z magazynu, czyli trzeba wejść do magazynu i jest taki jakby podest, Szyna taka, no. taki podest pomiędzy tym Cześć. statkiem a magazynem. Nie? Ten statek jest jakby za magazynem, dlatego go będąc od strony ulicy nie widzieliście, bo magazyn go zasłaniał. Nie? Ale teraz jak weszliście na dziedziniec, to widzicie. Trop biegnie do magazynu, więc jakby tam między nogami tych robotników przebiegłeś i biegasz do środka, tak? To ja biegnę za nim. A wy za nim. Tak, za nim. Ten gość tak zatrzasnął tą bramę, biegnie za wami, ale tam nie można wchodzić. Ja mam to pytanie, czy to są takie długie skrzynie, 1,82 m, dosyć wąskie, nie za wysokie, się z ziemia z nich też sypie, czy nie? Jest, Mistrzu. to takiej wielkości. Ja- Takie skrzynki. Tak, pociski do armaty. Ja, kochani, znikam za rogiem gdzieś tam i rzucam Invisibility. Znikam za rogiem i znikam. I znikam. Intimacy mission. Moi drodzy, popełniacie przestępstwo. Wkroczyliście na prywatny teren. To ja Dobrze. podchodzę do tego gościa, wyciągam 3 takie srebrne monety, Srebrne? złote, przepraszam. Nie wiem jaka to jest wartość, 3 złote monety to dużo? Bardzo dużo. To 3 takie złote monety. Przelicznikiem, jaki my stosujemy w grach, jedna sztuka złota to jest mniej więcej 100 zł. Więc No dobra, tak to- jakby, żeby odnieść się do naszego świata. To 5 stów, w sensie 5 złotych monet, tak szybko odliczam, pach, pach, pach i
Tak delikatnie mu wkładam w rękę. Z wymownym spojrzeniem. Rzuć perswazję. 6 i... Poczułeś się tak lepiej. A nie, bo nie Nie, mogę, bo ty przepraszam. Ten tripa. No, persuasion to jest plus aż 7. Dobra, to... Nie mogę tego przyjąć. Się bardzo- Dokładam jeszcze to jest- 5. Jak on mówi, że nie. Jesteście na posesji radnego Dori i musicie ją opuścić, bo wejście tutaj jest przestępstwem. Jeszcze To jest- 5? A radny Dory się zajmuje, rozumiem, czym? Przemytem? Nie, to jest normalny handel. To jest, to jest to- legalna. A przepraszam bardzo, jestem z inspekcji pracy, mam prawo tu być. No ale Wróć wiemy, do- że nie jesteście z inspekcji pracy. Nie wiem, kim Jesteśmy. jesteście, ale Nie jesteśmy, żartowałem. Jednak jesteśmy. Mistrzu, ja już niewidzialna dalej podążam za psem, jeśli Dobrze. go nie straciłam. A my go zagadujemy, tak. E, I tam- wiesz, w zamieszaniu- nie No, czuję. gramy w na czas. zamieszaniu nie? bez problemu zniknęłaś i nikt tego za bardzo nie Masz zauważył. moją ognę. Dobrze, wrócimy na chwilę do psa, bo wy tam chwilę się przekamarzacie. Zapach masz? Pies wpadłeś między ten i czy zapach Pies mój trop zapach. prowadzi do schodów? Więc biegasz na Tak, górę? idę cały czas za trofem, chyba że coś zdarzy się Tak. takiego nieoczekiwanego. Biegasz na górę i jakby jest drugie piętro i to przejście na statek. Dobiegasz do tego przejścia, czujesz ten zapach jest coraz bardziej intensywny i przebiegłeś przez trap, za sobą słyszysz stukot kopytek, więc wiesz, kto za tobą idzie. O, Koń. trap. Wy na razie jesteście, widzisz jakby na tym statku w takich luźnych szatach humanoida człowieka, może z taką lekko obwisłą skórą, w kapturze i poczułeś taki bardzo intensywny ten zapach. Myślę, że to od niego. Tak, czujesz, że to od niego. To się przyczaiło. Jesteś na trapie prowadzącym do statku, jak chcesz się tym przyczaić. Nie będziemy się schowałem, A. to się przyczaiłem. Tak po piemu. Zamarłem. Ten, patrzę, co się Wystawia mi go, rozumiem. stało. Bo on przodem jest do mnie, tyłem jest do mnie, nie mam pojęcia. Tak bokiem, stoi na pokładzie. Nie? To przestałem się ruszać i chcę zobaczyć, co on wykombinuje. Spojrzał się w twoim kierunku. Wyciągnął nóż, Kurde, uciekam. stuknął gdzieś w statek z takim głuchym stukotem. A to uciekasz. I pewnie się potykam. Znaczy, czy nie wiem, czy wyczuwam. Widzisz jakiegoś mężczyznę w On mi wystawił czarnych, wcześniej, nie? Aha, no tak. w szaro-czarnych szatach z takim dużym kapturem, który trzyma nóż w ręku i właśnie zastukał w ścianę tego statku, taki głuchy stukot. Gdzie się chowasz? Biegasz z powrotem do magazynu? Znaczy chciałem zbiegać, ale pewnie Ja zamieram się tam. otarłem o nią, tak? Czy coś? Zamarłaś tam. No No, jeśli mi nie podciągnął oczywiście, nie? Uciekając w pędzie. no nie, jakby przebieg między twoimi nogami, poczułaś psa przesmykującego obok No wiesz, ciebie. ja go widzę, nie? Znaczy, no to może ty go widzisz, to on cię. To ty poczułeś nogi, o które się otarłeś. Klełam szpetnie w myślach. I co? Idziesz, stoisz? No, tak, Stoisz i chcę się obserwujesz. tam zakraść do środka, ale teraz już Skradanie? Masz jakiegoś 19. bonusika za bycie niewidzialny? Nawet 22. Pięknie. Przekradasz się, czujesz taki jakiś rybi swąd, czy dochodzący tutaj z tego całego statku. Drzwi otworzyły się do jakby kajut i wychodzi taka kolejna postać w takiej szacie i kolejna, jakby jest ich troje. Powiedzieli do siebie coś w jakimś języku, którego nie rozumiesz. Jeden do drugiego i wskazał nożem tak w kierunku uciekniętego psa. Tak. Przekradasz się na bok. Stoją na razie i jakby coś między sobą rozmawiają. Wy na dole. Zabierajcie stąd tego swego psa i proszę stąd iść. Dobra, Natychmiast. to ja pójdę po niego.
Dobra, to ja go przypilnuję, żeby go złapał. No, Ja was też przypilnuję. dobrze, dobrze. No. Ładny statek. Wskazuje tak. Czy Zagaduje, nie? jestem w stanie na przykład tego... Jest bardzo podenerwowany, stracił kontrolę Nie nad chce. sytuacją całkowicie, nie chce podłapać, że tak powiem. Czy ja jestem w stanie na przykład Rozmowy. wepchnąć tego gościa niby przez przypadek do wody, jak będziemy przechodzić gdzieś koło jakiegoś... Zostaw go, niech idzie Za z daleko nami. trochę wody teraz, nie? Ach. To jest jakby dobre kilkanaście metrów. Okej. Więc... Dobra, czyli nie jesteśmy To nie takie- na to nie brzegu. takie No proste. dobra, to po prostu idziemy, idę za Worianem. No, to ja chcę wejść do magazynu i wiesz, i tam na górę potrapię, nie? Znaczy, no, w sumie tak, w sumie na górę potrapię. Ta jedna z tych istot spojrzała się na ciebie. Idź stąd! Przyglądasz się tej paszczy, to jest jakiś rodzaj wynaturzenia. Taki stwór pochodzący z wody, ale nienaturalny stwór, tak? Machnął pierwszy raz nożem, uniknąłeś gładko, drugi raz nożem doszło do ciebie i w pewnym momencie krzyknął jakby takie echo, które uderzyło w twoją głowę i w twoje uszy. Twoja kolej rzuci na Śmierć. Na śmierć. Albo na życie. Nie, ja się poślizgnąłem i robię... I robię...